Kedmil. Zacznę od krótkiego przedstawienia się. Z tej strony Wojtek. Na co dzień prowadzę stronę pod nazwą Wiedźminlandia na Facebooku, w ramach której staram się informować o nowościach i ciekawostkach z uniwersum Wiedźmina. Na YouTubie istnieje już sporo kanałów poruszających tematykę tego uniwersum, więc raczej nie czuję potrzeby nagrywania materiału na temat czegoś, co zostało już gdzieś opowiedziane bądź wyjaśnione. Nie znalazłem jednak filmu, który poruszałby w pełni to, co chcę dziś Wam przekazać, czyli krótką opowieść o problemach z chronologią w grach z serii Wiedźmin. Jednocześnie dodam, że film będzie zawierać spoilery z książek i gier. Film będzie miał formę podcastu, ale na ekranie pojawiać się będą fragmenty z książek i innych źródeł, o których będę wspominał, gdyby ktoś chciał samemu je sprawdzić. Od razu na początku zaznaczę, że już w głównym materiale źródłowym, czyli książkach Andrzeja Sapkowskiego, zdarzają się poważne niespójności chronologiczne. Mamy tutaj przede wszystkim problem wieku Ciri. Inne nieścisłości dotyczące chronologii pogłębiły się jeszcze wraz z premierą sezonu Bush, chociażby w kwestii wieku Jaskra, czy nawet przy premierze najnowszej powieści Rozdroża Kruków w kontekście słów Tris Merigold z Krwi Elfów o jej własnych narodzinach. Ale to już inna historia. Po tym krótkim wstępie przejdźmy więc do tematu z tytułu tego filmu, czyli problemów ze spójnością chronologii w grach z serii Wiedźmin. Należy wskazać, że w mojej ocenie wspomniane niespójności wynikają właśnie z tego, że Andrzej Sapkowski w trakcie pisania wiedźmińskiego cyklu w XX wieku praktycznie nie stosował dat ani w opowiadaniach, ani w 5-tomowej sadze. Owszem, zdarzają się nieliczne wyjątki, zwłaszcza w notach biograficznych postaci, ale z tych szczątkowych informacji trudno wyłuskać bardzo dokładną chronologię pod kątem dat. Stąd też ta, w cudzysłowie, wina nie leży wyłącznie po stronie CD Projektu. Ten film nie jest też żadnym oskarżeniem w ich stronę, ale ma być zwyczajną ciekawostką. Liczę również, że w remake'u Wiedźmina 1 Fool's Theory znajdzie rozwiązanie problemu chronologii, bo może nie być to takie proste zadanie. Zgodnie z datami przedstawionymi w grach, fabuła Wiedźmina 1 to 1270 rok, Wiedźmina 2 to 1271 rok, a Wiedźmina 3 to 1272 rok. Krew i wino ma mieć miejsce w 1275 roku, zgodnie z notatkami, które można znaleźć w tym dodatku. Dobra, adrem. Odpalając Wiedźmina 1 możemy usłyszeć następujące słowa. Północne rubieże Kedwen, góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. Sugerują one, że zakończenie sagi, koniec II wojny północnej oraz pogrom w Rivii, w którym Geralt zginął, miały miejsce w 1265 roku, skoro w 1270 mamy 5 lat po Wielkiej Wojnie. Narracja ta jest potwierdzona również w intrze do Wiedźmina 2. Wedle tamtejszych słów minęło 6 lat od dnia, w którym Zjednoczone Królestwa pokonały wojska Nilfgaardu w walnej bitwie pod Brenną. W Temerii nieznany skrytobójca próbuje zamordować króla Foltesta. Ginie z rąk najemnego łowcy potworów, Geralta z Rivii. Mija miesiąc. Nad rzeką Pontar armia Foltesta odnosi zwycięstwo, kładąc kres wojnie domowej. Zapamiętajcie proszę ten fragment, że mija miesiąc od czasu zamachu na Foltesta. Temeria, rok 1271. Za to w przerywniku filmowym, w którym Vernon Roche opowiada o pogromie w Rivii, padają następujące słowa. Rivia, miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nieludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice... Zwrócę tutaj jeszcze uwagę na jedną rzecz. Pogrom, według słów Rosza, miał wybuchnąć 25 września 1268 roku, kiedy w finałowym tomie sagi, czyli Pani Jeziora, jest wspomniane, że Geralt i Jaskier dotarli do Rivii 6 dnia po czerwcowym nowiu. Co prawda, nie oznacza to, że był to akurat 6 czerwca, bo nów mógł wypaść w inny dzień, ale kilka stron wcześniej dostajemy informację, że maj dopiero się skończył. W każdym razie zdecydowanie nie był to wrzesień. To jak to jest? Saga kończy się w 1265 czy w 1268 roku?
Czy z książek dało się wywnioskować, że zakończenie sagi ma miejsce w 1268? I tak, i nie. W samej sadze tak naprawdę mamy jedynie jedną informację, w którym roku mogła się zakończyć historia Białego Wilka na kontynencie. Jest ona zamieszczona w biogramie Itliny, czyli tej elfki, która zapowiedziała nadejście Białego Zimna. Według notki biograficznej możemy przeczytać, że przepowiedziała ona wojny północne w latach 1239-1268. I tyle. Finalne potwierdzenie dostaliśmy jednak 14 lat później, w 2013 roku przy premierze sezonu Bush, a dokładniej w jego epilogu. Jak możecie przeczytać, Geralt lub ktoś, kto go przypomina, wspomina Nimue, że w 1373 roku mija 105 lat od śmierci Białego Wilka, co daje nam definitywne potwierdzenie zakończenia sagi w 1268 roku. Dodam jedynie, że książka ta wyszła już po premierze pierwszych 2 części gier z serii Wiedźmin, więc stąd może wynikać ta nieścisłość. Teraz przejdźmy do innego problemu z chronologią, już w ramach samych gier, gdzie przerywniki filmowe ze wspomnieniami Geralta z drugiej części gry zwyczajnie nie pasują do oficjalnej osi czasu, którą można znaleźć na stronach CD Projektu poświęconych pierwszej i drugiej części gry. Przede wszystkim chodzi o następujący fragment. Przesilenie zimowe 1270. Midinvern. Noc magii. Leto nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szans zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer. Zgodził się bez wahania. Midinvern w kalendarzu elfów wypada 22 grudnia. Skoro Geralt miałby w tym dniu dołączyć do orszaku Dzikiego Gonu, a następnie zostać odnaleziony przez Wiedźminów w Kermoren jeszcze w 1270 roku, to byłby w nim co najwyżej tydzień. To dałoby się jeszcze trochę naciągnąć, ale wtedy wchodzi wspomniana przed chwilą oś czasu. Jak możecie zauważyć, w pierwszym wpisie mamy następującą informację. W dniu Beltane, uznany za martwego, Geralt z Rivii pojawia się pod Kermoren. Jest ścigany przez Dziki Gon, lecz z opresji ratuje go czarodziejka Triss Merigold. Czyli Geralt pojawia się w okolicach Kermoren 1 maja 1270 roku. Tak w końcu wypada Beltane. Tutaj w takim wypadku różnica jest blisko 8-miesięczna. Odchodząc na chwilę od kwestii dat, można tutaj jeszcze wskazać 2 ciekawostki. Zakładając, że był to 1 maja, to co robili tam wszyscy Wiedźmini, skoro w tym czasie powinni być na szlaku? Wiemy, że Leo szkolił się na Wiedźmina, więc obecność Wesemira była uzasadniona. A dlaczego w warowni przebywali Lambert, Eskel oraz Triss? Jako ciekawostkę dodam, że w Rozdrożu Kruków Andrzej Sapkowski określił, że Wiedźmini z Kermoren mieli w zwyczaju ruszać na szlak dzień przed Birkę, czyli przed równonocą wiosenną. Kolejną ciekawostką jest to, że w sumie Geralta to nie uratowała Triss, tylko zgodnie z cutscenką z pierwszej części gry byli to Eskel i Wesemir. Następnie jak dotarli do Kermoren, to Geralt został zabrany do czarodziejki. Wracając do głównego tematu, spójrzcie jeszcze na daty pomiędzy Wiedźminem 1, który skończył się we wrześniu 1270 roku, a początkiem Wiedźmina 2. Zgodnie z osią czasu, oblężenie zamku Lawaletów ma miejsce w kwietniu 1271 roku, a w intrze do Wiedźmina 2 między tymi dwoma wydarzeniami miał minąć zaledwie miesiąc. To dotyczy właśnie tego fragmentu, który chciałem byście zapamiętali. Zgodnie z tą samą osią czasu, Geralt przebywał we Flotsam w maju 1271 roku. Kiedy w akcie pierwszym zdecydujemy się wybrać ścieżkę Vernona Rosha, to z rąk komendanta Loredo ratujemy elfkę Moril, która pyta Geralta i Wes, jaki jest miesiąc. Oto co Wes odpowiada. To jaki mamy miesiąc? Lamas. Zaczęła się jesień?
Kiedy mnie porwali, padał śnieg. Lammas to 7. Sawet roku w kalendarzu elfów, który trwa od 1 sierpnia do równonocy jesiennej 23 września. Czyli ponownie, informacje z gry nie pokrywają się z oficjalną osią czasu zaprezentowaną na stronie CD Projektu. Podsumowując, w grach z serii Wiedźmin mamy trochę bubli, jeśli chodzi o daty i chronologię. Żeby to w cudzysłowie naprawić, można albo przyjąć, że Geralta na kontynencie nie było przez około 2 lata, a nie 5. Problemem wtedy byłby jednak wiek niektórych postaci. Na przykład Radowid w finale Pani Jeziora ma 13 lat, więc w pierwszej części gry miałby jedynie 15, a w Dzikim Gonie 17. Podobnie jest z Morwranem Vorisem, czyli następcą Emyra na tronie Nilfgaardu. W Pani Jeziora jest on opisywany jako dziecko. Drugą możliwością jest zmiana wszystkich dat w grze i dodanie do nich 3 lat. Niektóre wątki musiałyby tu ulec zmianie. Zgodnie z przepowiedniami Itliny, polowania na czarownice powinny rozpocząć się wtedy już w pierwszej części gry, a nie w Dzikim Gonie. Należy sobie jednak postawić jeszcze jedno pytanie. Czy to właściwie coś zmienia? No bo w sumie to nie. Historia jest wciągająca i fabularnie stoi na bardzo wysokim, jeśli nie najwyższym poziomie. Nawet u mistrza Sapkowskiego zdarzają się wtopy w tym temacie. Czy więc ten filmik był właściwie potrzebny? No, możliwe, że nie, ale bardzo chciałem go zrealizować. Być może ktoś z Was zna jeszcze jakieś inne momenty w grach, gdzie w szczególności widać te niespójności, a ja o nich nie wspomniałem. Koniecznie podzielcie się nimi w komentarzu. Wielkie dzięki za uwagę, w szczególności jeśli odsłuchaliście ten materiał do końca. Będę wdzięczny za wszelkie komentarze i porady, zwłaszcza, że jest to mój pierwszy i być może ostatni filmik. Szczerze mówiąc, nie czuję się w tym formacie zbyt pewnie. Sam montaż zajął mi dość dużo czasu i pewnie nie uniknąłem wtop, ale być może to kwestia nauki i wprawy. W związku z tym, że nie wiem, czy ten filmik był jednorazową przygodą, to chciałbym zaprosić Was na wspomnianą we wstępie stronę na Facebooku, czyli Wiedźminlandię. Publikacja tego materiału zbiega się z osiągnięciem ponad 9000 obserwujących na wspomnianym portalu. Wszystkim, którzy już obserwują moją stronę i reagują na moje materiały, serdecznie w tym momencie dziękuję. Chciałbym Was zaprosić również na Wiedźmin Wiki, czyli stronę, która zbiera wszelkie informacje dotyczące uniwersum Wiedźmina. Jak mogliście zauważyć, część cytatów lub fragmentów artykułów pochodziła właśnie stamtąd. Więc jeśli interesuje Was świat Wiedźmina i chcecie dowiedzieć się o nim więcej, to myślę, że znajdziecie tam mnóstwo odpowiedzi, które jednak warto będzie również samemu zweryfikować, gdyż każdy może tworzyć tam artykuły i czasami znajdują się w nich głupoty. Dodatkowo, jako reprezentant tamtejszej administracji zapraszam do racjonalnego edytowania artykułów. Każda pomoc będzie mile widziana. Mam pomysł na jeszcze 1 lub 2 takie filmy, ale dużo zależy od odbioru tego, także zostawcie łapkę w górę, jeśli materiał się podobał, albo w dół, jeśli nie. Każdy komentarz będzie dla mnie na wagę złota, choćby był negatywny. Może przynudzam, może powinienem wrzucać jakieś zabawne wstawki. Podejrzewam, że dźwięk też nie stoi na najwyższym poziomie, a tekst czytany z kartki może brzmieć mało naturalnie. Jest on jednak konieczny, by nie robić błędów i nie nagrywać kilkanaście razy tego samego fragmentu audio, a i tak słyszę, że w kilku miejscach przeciągnąłem sylaby. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie był to dla Was stracony czas i temat Was zaciekawił. Bywajcie! Z fartem, wilku!